Dzień dobry, Kamilu. Cóż za wóz dzisiaj będzie? Dwa. Dwa nawet? Widzisz, tylko jeden. Ej, a zrobimy to w dwóch oddzielnych odcinkach chyba lepiej. Nie zdradzajmy drugiego wozu, bo to też będzie ciekawe. Ktoś nas odwiedził, kto już też kiedyś wystąpił na kanale. No tak. I nie jest to przypadek. Znany tutaj, że tak powiem, pacjent. Tak jest, od Mariana. Tak. Z Turbo Expertów w Bykowie. Dokładnie. Co będziemy robić? Wiesz co, no tu chłopaki wrzucili wałeczki, bo poprzednio... ile tam mieliśmy koni? 400? Bo nie pamiętam. 490 niecałe, nie? No ma być takie 500 w dużym plusie, chłopaki tutaj zmienili wałki, turbinę, tam się dosyć sporo biżuterii pojawiło też pod maską, także zaraz zobacz jak to wygląda, naprawdę coś zajebistego. Twoje zadanie dzisiaj to wystroić. Tak. W stanie będziecie regulować? Troszeczkę, no bo... Haluje. No tak mam właśnie na zimnym, wiesz, tak z 10 razy góra dół, później się ustabilizuje, nie? Skrętna tylna oś. No dobrze, Kamilu, może tytułem wstępu, tak jak ostatnim razem, powiedzmy, co siedzi pod maską, jaka jest specyfikacja, jaki silnik. Znaczy tu jest jeden JZ zakuty, tak? Z tego, że pamiętamy nowo snerze. Chłopaki wrzucili teraz wałki. 272 Briana Crowera. Nową turbosprężarkę GTX-a 35. Tylko jakbyś mógł podpowiedzieć z jakim R-em, bo tak nie pamiętam. AR82, Okej, spoko. największy, nie? No i tutaj część układu dolotowego uległa zmianie, nowy kolektor wydechowy, nowy downpipe, z tego co mówiliście. I chyba wtryski też, nie? 980. Tryski, tak, 980. No i to co najważniejsze, cewki, bo tutaj wjechały z TFSI, bo tutaj mieliśmy problem z wypadaniem zapłonu poprzednio. I to chyba tyle, nie? Tyle, tak. Coś jeszcze się, Marian, zmieniło, bo ty to pamiętałeś. Tak, metanol. Metanol jest cały układ poszedł. Tak samo na dwóch dyszach mamy przed kulerem i za kulerem, tam przed przepustnicą. Dwutarz cały. Tak samo. Tak, okay. Skrzynia OD39 diesla, mocniejsza wjechała. Coś jeszcze mówisz, tylko że dyfer musisz zmienić, tak? No Bo dyfer dosyć muszę zmienić, bo jest tak, bardzo krótki, nie? Tam jest chyba z Sereny 4,36 przełożenie, no to jest masakra tym, nie? Co, na piątce 6000 obrotów to ile na godzinę? 160 na godzinę, nie? No i tak z grubszych rzeczy, no to chyba wszystko, tak? Nie wiem, czy wspomniał, że cały wydech 3,5 cala do końca mam, nie? Okej. No dobra. Tak to tyle. Kamilu, jakie rokowania? No Tam w tle mamy stary wykres, tak? Że ci powiem, boję się strasznie przełożenia, bo jest krótko i mam nadzieję, że nie będzie się nam auto ślizgało, że będzie wszystko ok, mimo dobrego opony, która jest założona. I szpreja, którego wykorzystamy. Liczę, że się uda. To jeszcze to poprzedni gość jest tam montował, nie? A to, no kurwa. Ojej, jak ktoś ładnie wystroił. To było GT30, z tego co rozmawialiśmy z chłopakami, i doładowanie na 35 bara, więc... 1,35. Tak. To wcale nie dużo. No a dzisiaj mamy tak gdzieś 1,6, może nawet 1,7. To czekaj, to jeszcze jedna ważna informacja. Tutaj było 30 stopni prawie, więc no, teraz mamy lepsze warunki. No wiesz co, zaraz włączymy, zobaczymy jak, bo to jest, zobaczymy, dzisiaj jest chyba myślę koło zera. 30 stopni mniej jest. No, na pewno. No dobra. Jak myślisz, że będziesz teraz dmuchał? Wiesz co, tak na wstępie 1,5 bara, zobaczymy jak to będzie generować. Przeregulowaliśmy przed chwilą wałki, więc zobaczymy jak głównie, wiesz, no zależy nam na tym, żeby to wstawało ogólnie jak najwcześniej, tak? Więc mamy większe turbo, więc będzie walka o to, żeby był... A bus jakie ma zastosowanie? Czy No to już Mariana pytać? No właśnie pytanie, bo to Marian. jest pół na pół. Miało być do driftu, ale będzie na ulicę, bo mi szkoda tej budy, wiesz? Aha. Mało tych aut jest, no. Okej. No, masz odpowiedź. Powiedz, od czego zaczynałem, bo tutaj coś kombinujecie. Chłopaki zmienili wałki, więc sprawdzimy jaka jest kompresja na zerowych nastawieniach kółek i wtedy będziemy mogli wiedzieć ile możemy sobie pozwolić na... Czyli to jest jakaś informacja dla Ciebie do strojenia? No dosyć istotna. Okej, tak. Dobra. No, możesz lecieć. Dobra. Nie ma, no 2 bary, z Marian nic z tego nie będzie. Jeszcze z 5 cylindrów. Marian, twoje sprężarki więcej pochują. Tylko daj pedał na fulla, dobra? Dobra. Tyczkę? No jedź. Jeszcze, aż ta śrubka się pojawi do góry, nie? Dobra. No. Będzie więcej? Zobaczymy jak to zrobi. Bez co? No, tak leciutko zobaczymy. Będzie nagrane, to zaraz będzie... No wiem właśnie, kurde, za dużo pokazuje.
Tylko musi to ocenzurować później, nie? Koniecznie. Takie wiesz, jak będziesz zbliżał na to kółko, to taki nagle zamazany obraz. Cycki. Ja mówię, że będą wszyscy przestawiać od Passatów 1.9 TDI, kurwa, po JZ-y. No lekko. Wzrośnie sprzedaż chińskich kółek na Allegro. Ten modny i wygodny będzie kurwa milionerem. Te kółka i tak mam pożyczone, kurwa. Gdzie? To masz, już są moje. Przecież kurwa, to on bierze moją głowicę. A najlepiej, bo to nie, bo naszemu kumplowi już taki driftowóz budujemy też z JZ-em. Chociaż w stroju to więc wiesz. I ja mówię, przed wyjazdem do ciebie, ty mówisz, weź jeszcze kółka jakieś tam załóżcie. Ja mówię, Marian, mam takie kółka, ale są tego kumpla od tego JZ-a. Widzisz, już się przesunął, dobra, stop. Ja wiem, to chuj, mówię, on bierze ten, ode mnie głowicę, to sobie weź Ale ja z Michałem gadałem, nie mam nic no tak, temu. tak. Za sprzęgło na rejsizma są podróży. No co by sobie, zupę by sobie z nich Śmieszne jest to, że kurwa w tych kółkach nawet znaki czasami się nie zgadzają. Nie wiem, czy wiesz o tym. Teraz już wiem. Poważnie. A co się dzieje? Nie zgadzają się znaki. Znaki się nie zgadzają. Kręcimy? Kręcimy. O, teraz jest lepiej. Kręć jeszcze. Dobra, 11,5. Jest lepiej. Dobra, zostawiamy. Jest 0! Jest dyka, 8! Jest 8! Gotowy do pomiaru? Jeszcze tak 15 minut i działamy, dobra? Okej. Jakieś przygotowania? Wiesz co, no wtryski się zmieniły, całą mapę paliwową muszę wstępnie zrobić, tak wiesz, na wejściu, na podciśnieniu, na różnych obciążeniach. No i zobaczymy. Jak tam postępy? Wiesz co, na początek trochę nam się ślizga fura, teraz już opanowaliśmy temat ślizgania, ale jeszcze mamy jakiś taki dziwny fuck up, że nam się wypierdala gdzieś tam zapłon w połowie. Znaczy mamy taką odcinkę, jeszcze nie wiemy z czego to wynika, zaraz wiemy o co chodzi po prostu. Takiego dziwnego kata. No dobra, to dopięliście mocniej furę, czy co? Wiesz co, tak, no i trochę dogrzały się opony, tak? Ale i tak jest trochę za krótkie przełożenie, tak jeśli ma być 4, ale myślę, że uda się schamować. Także... No w ogóle widzę jakieś obiecujące wyniki. No staram się, ale to jeszcze długa droga, jeszcze z godziny takiego, wiesz, przygotowania, zanim zaczniemy poważnie stroić tak naprawdę. Jesteś trochę zaniepokojony, ale są też dobre wieści. Znaczy cyfry wyglądają obiecująco, ale mamy problem z napędem, bo Marian założył za krótki dyfer. Czyli to, o czym mówiliśmy na początku. Tak, no i wiesz, piąty bieg nam się kończy bardzo szybko, nie możemy obciążyć megawozu, co widać tutaj próbujemy zrobić, znaczy nie możemy zrobić dołu, bo jak robimy dół, to od razu zaczyna nam się ślizgać, więc puściliśmy tak narastająco w tym momencie doładowanie, więc mamy jakiś tam obraz, co mniej więcej będzie pokazywał ten sprzęt, ale no... Jakie tu są doładowania? Tu jest, wiesz co, jeden bar na wejściu, jakieś 1,45 górą, a musimy zrobić tak, żeby tutaj było 1,45 na wejściu. I nie kręciłeś tego do końca, widzę. Nie, to jest tylko taki pomiar, wiesz, no to referencyjny sprawdzić. zakręciłeś go do 5,5 i zrobił już 570 koni prawie. Jest kolosalna, tak, będzie dobrze, tylko no musimy powalczyć z dyfrem, mam nadzieję, że uda się go dzisiaj ogarnąć. O, dzisiaj, tak? Czyli co, będziemy na miejscu przekręcać dyfer? No to jeszcze trochę mechaniki będzie. Marian jedzie po dyfer. Całe szczęście mechanicy są na miejscu. Marian, z czego dyfer będzie? No kurwa też ze 14. Okej. To oryginał, nie? Bo tutaj poprzedni właściciel z jakiegoś busa założył, wiesz? To przełożenie jest 4,30 coś. No i z tą skrzynią od tego diesla, co teraz założyliśmy, no to jest no masakra, kurwa, nie? Od razu wchodzi w bosta i pali gumy. Poszło. Podłoga, Maria. Co? Ranisz podłogę, już jest zyły. Jaka rdza? Nie nagrywaj rdzy. Druga do ciebie teraz? Teraz do ciebie. Tu? Jest, dobra. Jeszcze tu wiązka? Co to kurwa jest? A odpowietrznik. Kurwa, kombinerki. O, już. Dupa jest inna. To jest 13 to będzie. Wszystko jest to samo teraz. Tak. No, tylko ten trzeba. Raz. Trzeba było silikon. A, tu supa jest inna. Taką pięć się przełoży i będzie. Silikon na miejscu? Tak. Ja, coś jeszcze tak. Pokaż co tam jest. Dobra, dawaj szybko. Dajesz. Silikon. Jeszcze raz. Już? Jest. Dobra, możesz mamy, kłaść. dziękuję.
Ach, to poświęcenie, a teraz jak będzie ciekło, będzie na mnie. Nie, bo to będzie ten docelowy. Ten docelowy, ten do auta już skleiliśmy tylko, żeby nam w samochodzie nie ciekło, kurwa. No akurat dwie uszczelki papierowe były, nie? Także wiesz, to dobrze, nie? A tutaj kurwa materiału, także powinno coś wyjść. Teraz nie mogę załapać ja. Co? Teraz ja nie mogę załapać. Oj, chyba się udało. Tu palec po palcu. 3 osoby do zakładania dychra, no. No ale w 5 minut ci zmienione. Nawet nie. Nawet nie, dokładnie. Co się stało? Ciągnęło linki od ręcznego. Ja pierdolę. Mamy różnicę w przełożeniach w tym momencie nieznaczną, ale mam nadzieję, że się uda. Bo mieliśmy 106, teraz mamy 120 przy 4000 na 5. biegu, więc... 5. bieg 4000 obrotów było 106 na godzinę Tak, tylko? tylko. O kurde. Nie wiem, z czego tu miał to dyfry, albo skrzynia jakaś jest taka dziwna, która tutaj zainstalowana, nie mam pojęcia. Teraz mamy 120. 120, no liczę na to, że się nie poślizgnie i że... To też nie jest wcale jakoś też nie jest kolorowo. jakoś zajebiście. Czekaj, zmienimy tylko opis i lecimy, zobaczymy. Zaraz wyjdzie na to, że to jest odcinek o tym, jak za krótkie przełożenie komplikuje tuning na hamowni. Strasznie. Będzie trzeba spuścić ciśnienie z opon. Wiesz co, jest już 1,5 bara, więc tak myślę, że Na pół trzeba zejść. niżej to już tak będzie bieda trochę, no ale zobaczymy. Dobra, zrobimy parę, czekaj, rozgrzejemy jeszcze oponki. Dobra. Tak? Pierwsza próba. Lepszy ten dyfer? Nie wiele, nieznacznie, ale zobaczymy. Dobra, zamykaj. Dobra, coś tam się... Chyba się nie śliznął, co? Chyba było okej, no. Teraz sobie przyjrzymy. Jest szansa. Okej, mina jest nietęga. No, Dlaczego? wóz nie podaje. Wóz nie podaje, wiesz co? no w ogóle to nawet gorzej. Wiesz co, generalnie Nie wstaje. mamy jakby... Wniosek jest prosty, no jest dosyć słabo zrobiona wiązka tutaj w tym aucie i mamy zakłócenia na czujniku położenia wałka. No i generalnie motyw jest taki, że jakby wycina nam paliwo albo wypadają nam zapłony w jednej tylko partii obrotowej i generalnie no nie możemy tego w tym momencie bezpiecznie wystroić. Coś mówiłeś o jakichś przewodach ekranowanych, wiesz tak? co, no bo tutaj nie wiem, kto tutaj robił wiązkę, to nie chodzi o to, że ja tutaj chcę komentować czyjąś pracę, tylko po prostu jest jakiś fuck up związany z tym, że gdzieś indukuje, powiedzmy, czy to z cewki, czy z jakiegoś przewodu do przewodu ekranowanego, który ma może przebicie, może jest stary, może coś się z nim wydarzyło. Musimy wymienić czujnik położenia, musimy wymienić przewód od czujnika położenia wału i wałka na nowy ekranowany, porządny przewód i wtedy jakby problemu nie będzie, tak? I auto jest gotowe do strojenia. No bo dzisiaj już jakby temat częściowo paliwa mamy zrobiony. Doładowanie też mamy ogarnięte, bo wiemy już mniej więcej jaka sprężyna i Dyfer mamy ogarnięty. dyfer mamy ogarnięty, tak, dokładnie. Także... No dobra, czyli dzisiaj tego nie skończymy. Nie, niestety. A w takim razie, czy jest szansa na to, żeby to ogarnąć na przykład jutro? Wiesz co, no, chcemy dzisiaj zabrać auto do warsztatu, bo tak naprawdę naprawa tej usterki w warunkach warsztatowych to jest 1,5 godziny, tak? Także... O! Będziemy mogli to wystroić od razu? Myślę, Mamy że zielone tak. światło? Myślę, że tak, oczywiście. Ekstra, czyli jeszcze wrócimy. Okej. Jebać odzetę, kurwa.
Dobra, Kabilu, przyjechały jakieś części, które mają spowodować, że Nissan z powrotem stanie na nogi. 2 wtyczki i 2 metry przewodu nam jest potrzebne ekranowego na dzisiaj, na teraz. Co to znaczy ekranowe? To jakieś specjalistyczne? To jest przewód dwużyłowy, sygnałowy i w środku jest jeszcze opleciony taką specjalną, nie wiem jak to nazwać. Żeby zakłóceń nie dawało Tak, na zewnątrz? No, dokładnie tak. A, dokładnie. ty. No to czekaj, to co było wcześniej? Marian, coś zamontował? Ja nie zamontowałem, no już niestety takie kupiłem, gdzieś coś się przeoczyło i niestety teraz wyszło na hamowni, nie? Jak się jedno poprawiło, no to drugie wychodzi niestety, nie? Marian, coś cię jakieś siły witalne opuściły. No mało spałem dzisiaj, powiem ci, że siada mi na oczy, nie? No zmęczony tak, cały dzień daje siwe znaki, no. Nissan cię zmęczył? No tak, no. Też no, od ostatniego razu jak tu byłem, no to mu 3 miesiące poświęciłem, tak, non stop, robota. Tu się zmieniało, tam to się zmieniało, także wiesz, no. Co, efekty niezadowalające jak na razie? No na razie nie, no. Na Masz razie mnie ochotę go denerwuje, ale spalić. może być, wiesz, że zmęczenie bardziej, nie? Kamilu, widzę, że bacznie obserwujesz, co tam się dzieje. No bo tyle dzisiaj zmian było, że kurwa powiem ci, że głowa mi już po prostu wybucha, nie? No mamy już późną godzinę, No, bo to kilkanaście tak. godzin już tu jesteśmy. No. Ja zaczynam od zera w tym momencie, wiesz o tym, tak jak dzisiaj chyba o godzinie 12, jak to byliśmy. Czekaj, jakiej 12? O 9? No, przepraszam. Możesz zgasić Mogę. Wiemy zdanie, bo się Tak. słyszymy, dobra? No dobra. Trzymaj kciuka, kurde. Trzymam! Nie przewidujemy już żadnych fuck-upów. Chyba już nie. Już starczy tego na dzisiaj. Większość odcinka będzie o tym, że walczymy w ogóle, żeby zacząć. Co mówisz? Mówię, że większość odcinka będzie w ogóle tylko o tym, żeby zacząć. No, to prawda. Śliznął się. Tak, że się pole jeszcze. No Zadowolony? kurwa, pierwszy raz się nie uśliznął. Dzisiaj w ogóle zadziałało wszystko, ja pierdolę. Nie nagrałem tego co prawda, ale To szkoda. trzeba dodać, że udało się pierwszy raz wkręcić wóz bez poślizgu. Coś mu się na moment nie spodobało. Jakby w pewnym momencie lekko... W jakieś w ogóle wibracje wpadły. Też to czułem, no. Dajcie trochę jeszcze powietrza w dół, dobra? Jeszcze raz? Powietrze jeszcze w dół. Opon? Tak. Na ile? To tam jest, zobacz ile jest, nie wiem ile jest. To jest 1,5 bala do 1,4, dobra? Dobra. Nie wiem co tam się na górze wydarzyło, zaraz zobaczymy. Ładnie. O ilu go kręcisz na razie? Na razie 6800, 6900, ale nie doleciał jeszcze do odcinki w ogóle, nie? Sprawdź jeszcze powietrze. Zobacz co tu się dzieje. Jaka prosta linia. No, idealna, jak od linijki. No. Co to wyszło? Wszystko gra? Tak, 1,5 bara na razie, zobaczymy co to poda. No nareszcie emocje. No ładnie, 6 paczek będzie później. Czekaj. Ho. I to nie dociągnięty do odciny, ja pierdolę. Ale czad. No Kamilu, w końcu. Nie tak trochę, jeszcze mógłby być 700, ale i tak, ale zobacz jaki jest przebieg śliczny, kurwa. No. Zajebisty. Dobra, to jedziemy teraz do końca, sprawdzę logi. No to walczyliśmy dzisiaj cały dzień. Tak, to wiesz co, już możemy sobie ten... Jezu, jak dobrze, że w ogóle opona skleiła. To co teraz, będziesz coś zmieniał jeszcze? Będziesz mi dokładał do ładowania? Patrzę jak spaliłem i zaraz będziemy... Na razie, wiesz co, na razie chcę przelecieć do odciny normalnie, Aha. zobaczyć jaki jest EFR, a potem spróbujemy jeszcze dojebać trochę więcej boostu, zobaczymy jaki tu jest
ile pozwoli ten Westgate, który tutaj jest. Jeszcze sprawdzę sobie tylko. I czas na pełen pomiar. Dobra. Ja myślę, że to dlatego, że nagrywam. Za każdym razem jak nie nagrywam, wychodzi dobrze. Teraz się odkleił znowu. Powiem ci, że miałem ciarki na plecach. Nie, on się ślizga. On się odkleił teraz od rolki, trzeba go inaczej upiąć. No ale to wystarczy wyżej zakręcić, tylko że wiesz, w tym momencie nie zrobiliśmy tego, bo tu na razie jest... No było pierwsze jakieś tam 2-3 przejazdy, wiesz, także... Powiedz mi jeszcze... Ale jak coś to nie ma co się bać. Od razu... Nie, no ja się nie boję, tylko trzeba być inaczej upiąć, bo on zaczyna mi po prostu wstawać, nie? No, nawet zobacz jak wstaje. A zapłon jak to przyjmuje? Bo to jest na Wosnerze chyba, nie? Tu jeszcze można. Cineczka na 7 koła, więc... Czy idziesz grubo teraz? Znaczy, to nie jest grubo na JZ jeszcze na takich wałkach, no ale... Wiesz, wcześniej miał 6600, bo miał po prostu inną turbosprężarkę i na Westgate i to tak wszystko jakoś nie grało. Zobaczymy jak teraz. Coś jeszcze zmieniasz? Doładowanie? Mam nadzieję, że spięcie poprawiło temat, bo tutaj Andrzej pomógł nam troszeczkę jakby przestawić furę tak, żeby było dobrze. No i lecimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz jakby się... Chyba się śliznął, co? Ślizga się cały czas. Dupa. Opona się odrywa, po prostu, nie? No nic, będzie miał chyba dzisiaj tylko ten jeden przejazd, bo... Jest atrakcja, nie? Do gumy, do rolki. Wiesz co? Jeszcze jedno upięcie i jak coś... Znaczy teraz musimy sprawdzić, skalibrować jeszcze raz hamownię, tak? Okej, a chcesz zmienić obciążenie? Wiesz co, nie, jeszcze pojadę na 3000, zobaczymy. Na 3000. A jak nic nie pomoże, to... No to zobaczymy i tak cały czas, wiesz, balansujemy na granicy, ponieważ przełożenie, które mamy, no nie pozwala nam po prostu... Jest lepiej, ale nadal lepiej, jest źle. Ale nie jest idealnie po prostu. Czekaj, weźmiemy sobie na 0. Nie no, jeden czy dwa pomiary Marian ma wiarygodne, ale albo opona nas robi w chuja w tym momencie, albo tak... No ale to cię nie zadowala chyba, co? Nie, chcieliśmy to dzisiaj skończyć, ale... Dobra. Obroty nawet się nie zgadzają za bożą. Dolecieliśmy już do odcina, tutaj mamy 6600 w tym momencie. Więc na bank się ślizgnął. Męska decyzja? Poddajemy się? Chyba tak. Jeszcze spróbujemy, wiesz co? Czekaj, miałeś jeszcze spróbować z tym niższym obciążeniem. Nie masz wrażenia, że ta opona jest spierdolona? Nie czujesz tego na plecach? Ja czuję jak strasznie wibruje, no, Właśnie. dziwne uczucie. Ja miałem kiedyś takie wrażenie jak jechałem samochodem, jak nie dokręciłem kół, wiesz? No ja nie składałem tego. Ale Marian Marian dokręcał koła, więc No tak. raczej temat jest odhaczony. Jest temat opony, no.
Ferry musi ogarnąć opony jeszcze do tego następnego tego. Co, nie poddaje się cały czas? No jeszcze zrobimy jedną próbę, ale... Chcesz jeszcze raz spiąć wóz? Gdzie ty jesteś? No, idzie. No patrzcie teraz na koło. Jest 19 na 4000. Oni geometry ustawiają. Tym, pokaż ten telefon. Geometria dała radę. Co wiesz? Geometria dała radę. Zobaczymy co z miotem teraz. Ale górą jakoś nam to tak kurwa stanęło, zaraz spróbujemy to poprawić. Nie no jest zdecydowanie inny, ale nie patrz, 800 N wyjebało. 818 N, a jeszcze Inaczej zupełnie jest teraz fura obciążona na tym spięciu, na tej geometrii, więc jedziemy teraz od tego, będziemy od tego teraz ustawiać boost. Aha. Więc wiesz co, zrobimy jeszcze dwa pomiary na tych samych ustawieniach. Kurde, fajnego niota to zrobiło jest. Zobaczę, czy to prawda. Tak, jeszcze raz. Zobaczmy teraz. No i chuj. To opona przeżywa jeden przejazd, co byś nie zrobił. Mi się wydaje, że to nie jest uślizg, tylko że nie wiem, brak geometrii, coś takiego. Ale powiedzmy wyszło mniej więcej to samo. No, mówię ci, Zobacz. wtedy też wibrował. Dobra, dokręcimy go do końca, tak jak jest i zobaczymy. Myślę tak, żeby było powtarzalne cały czas, wiesz. Aha. To powinien się do 7. Zakręcił się do 6400. Odcinka na 6800? Tak. Dobra. Wiesz co? Czuję się jak jeździliśmy moim czarnym Lexem, pamiętasz? No, trochę tak. Teraz było dziwnie. Się ślizga. Stary, szkoda czasu, naprawdę. No, proszę pana, Dobra, trochę lepiej. udało się. Nie wiem, czy się górą. Teraz zobaczymy, co tam wyszło. Jakieś takie załamanie dziwne wyszło na górze. Nie wiem dlaczego. Może się coś pośliznął, czy nie? Nie. Nie, tylko zaraz to spalimy. Tak, widzisz to u siebie? Tylko, że on teraz, wiesz, jest trochę na innym obciążeniu, no ale w sumie wychodzi podobnie. A jakie jest obciążenie teraz? 2,5. Okej. Ja wcześniej 3. Dobra, mniej więcej się to zgadza. 630 prawie Tak. koni i 750 N. Dobra, taką górę trzeba teraz poprawić. Dobra, dasz mi chwilkę, ja sobie zobaczę. Pewnie. Tam górą coś walczył. Nie, no ogólnie jest. Wiesz, na chwilę trzyma, potem przez chwilę puszcza, nie. Nie jest to moim zdaniem. Wychodzą ci krzaki, a tutaj się ślizga opona, one się zaczynają spać. Ja widzę, no. To nie ma w ogóle sensu. Dobra, jeszcze jeden raz i koniec. Ale to, tak jak mówię, będziesz chyba musiał to dokończyć później, bo... Chyba, że oni zostaną i zmienimy opony. Zobacz. Najlepszy przejazd był jak opona ostygła. Zauważysz, co się teraz dzieje? Ona po prostu płynie, tak? Dobra. A dzisiaj starszy. Tak. To był bardzo długi dzień. Jak najszybciej, nie? No czy jutro. Nie no. Właściciel zadowolony? No nie do końca, nie? Jest dobrze, no. 3 pomiary, które powiedzmy w miarę były powtarzalne, no i
wyszło tak jak, no wyszło dobrze, tak? To jest według Ale- Ciebie najbardziej wiarygodny pomiar, który nam się Nie udał się zgadzam zrobić. przy tym doładowaniu dla tego silnika, dla tej specyfikacji, ale wszystko co później się działo z oponami powodowało, że albo tutaj robiło nam się 800 N nagle, albo zaczynała fura się ślizgać. Zmieniliśmy dyfer, więc jakby ratowaliśmy się jak mogliśmy, ale zmiany są jeszcze gumy, no niestety. Na to, co dzisiaj się zaczynało i zapowiadało, no to powiem Ci, że jest niebo a ziemia, nie? Chłopaki po raz kolejny odjebali robotę, konkretnie. No, nie spodziewałem się, że w ogóle wyjadę. Mimo przeciwności. Tak jest, że Ja mam jeszcze trochę tutaj do obrotów, ale... No tak, nie zakręciłeś go tutaj nie, na maksa. absolutnie, to tutaj dopiero zacznie się zabawa, nie? W tym miejscu jeszcze. Marian, ty chcesz, żeby było alkohol do tego? tak, chcę, no ale no już nie da rady, tak, no opona już nie wytrzymuje, nie? Co z alkoholem jest szansa na 7 może, co? No 7 może... No nie wiem, zobaczymy. Będziemy No walczyć. obiecująco to wygląda. Zobaczymy. Na razie zróbmy dobrą szóstkę, taką grubą, tak? właśnie. 650 jak pęknie, to będziemy myśleć o tym, co będzie wyżej. Co jest do poprawy? tak jak mówię, no, Opona? No chyba tak. Geometria? Geometria, tylko to. Nic I więcej. na dzisiaj wystarczy już. No dobra. Wymęczone naprawdę. Cisza nocna nas dopadła. Na tym chyba zakończymy odcinek dzisiaj, co? Chyba tak, ja już jestem zmęczony, naprawdę. Piona. Taka wymęczona. Trzymajcie się. Dzisiaj wymęczyłem. O, ja ciebie i ty mnie. Noc nas zastała. Słuchaj, no trzeba jeszcze coś dodać, jeżeli chodzi o wóz Mariana. Wiesz co, no Czy u to nas- jest koniec przygody z tym wozem? Auto zostaje u nas w warsztacie, robimy drugie podejście, bardzo prosta sprawa. Aha. Zmieniamy opony, przyjrzymy jeszcze cały spec, może jeszcze troszeczkę zmienimy jakąś sprężynę wezgajcie na jakąś inną, zobaczymy. Na no. geometrię może by się I przydał geometrię, pojechać. masz rację, bo zapomniałem o tym też. Tak. No dobra, ale to na razie mówimy po prostu o poprawieniu tego, co dzisiaj zawodziło, a jest jeszcze plan, którego nawet nie dotknęliśmy, czyli No nie, zmiana jeszcze paliwa. alkohol, tak, to prawda. Znaczy nie, tutaj będziemy, pomyliłeś auta. Tutaj Nie zmiana paliwa, tylko dodatek, tak? Tak, tu będziemy dotyskiwać alkohol, więc myślę, że tutaj... Metanol. Tak, znaczy dokładnie to jest alkohol izopropelowy, przepraszam, to jest trudna nazwa. Aha. To jest czysty 99% alkus, który Okej. będzie... To są te dysze, co Marian Tak, pokazywał tak. do dolotu, one Tak, rozumiem są. tak. Okej. On to w ogóle ciekawie zrobił, bo tutaj na górze jest, tu jest jeden, a z drugiej strony jest tam. Są dwie dysze, która jedna ma za zadanie schłodzić intercooler chyba troszkę, tak. a druga... No takiej konfiguracji jeszcze nie próbowałem, Aha. wiesz co, wszystkie auta z dotryskiem robiliśmy przed przepustnicą, a tutaj jest taki combo generalnie wymyślone przez chłopaków, więc zobaczymy jak to zadziała. No i fajnie, zapowiada się ciekawie, trzeba tylko te bolączki poprawić Oczywiście. i będą wyniki. Widzimy się. No to jeszcze raz, pozdrawiamy widzów, piąteczkę Halo. zbijamy, na razie. Siema.